Przez najbliższy tydzień zabierzemy Was do Rio de Janeiro na niezwykłą podróż po najsłynniejszych miejscach tego brazylijskiego raju. Od majestatycznej statuły Chrystusa Zbawiciela, przez rajskie plaże Copacabany, magiczną podróż helikopterem, aż po ukryte perełki jak ogród botaniczny i kurę cukrową. Piłka nożna w Brazylii to część tożsamości narodowej i codziennego życia. Przygotujcie się na niezapomniane wrażenia i ciekawostki, które sprawią, że zakochacie się w Rio bez pamięci. Podczas pobytu w Rio de Janeiro zatrzymaliśmy się w hotelu Rio Oton Palace, położonym tuż przy plaży Copacabana, co pozwalało nam w pełni cieszyć się urokiem okolicy. Podczas naszej wyprawy pierwszy dzień spędziliśmy w ogrodzie botanicznym w Rio de Janeiro, oazie zieleni z egzotycznymi roślinami i majestatycznymi palmami. Ogród ten został założony w 1808 roku i jest znany z unikalnej kolekcji gigantycznych palm cesarskich oraz rzadkich storczyków, które przyciągają miłośników przyrody z całego świata. Na terenie ogrodu można również spotkać rozbrykane małpy kapucynki, duże jaszczurki przypominające igłany, prawdopodobnie teżu, oraz spokojne kapibary. Następnie odwiedziliśmy malowniczy Parque Lage. Bujna roślinność, widok na górę cukrową i klasyczna architektura tworzą wyjątkowy klimat. Wieczorem przenieśliśmy się na legendarny stadion Maracana, gdzie poczuliśmy ducha brazylijskiej piłki nożnej. Maracana jest jednym z największych stadionów na świecie i gościła rekordową liczbę Ponad 199 000 widzów podczas finałów Mistrzostw Świata w 1950 roku. Rano następnego dnia zanurzyliśmy się w przyrodzie największego miejskiego lasu deszczowego świata. Las Tijuca. Pełnego dzikich szlaków, wodospadów i soczyście zielonej dżungli. Zarezerwowaliśmy wycieczkę z przewodnikiem bezpośrednio w hotelu i, ku naszemu zaskoczeniu, byliśmy jedynymi uczestnikami. Dzięki temu mieliśmy przewodnika tylko dla siebie, co sprawiło, że wyprawa była jeszcze bardziej kameralna i wyjątkowa. Las Tijuca Powstał dzięki ogromnej akcji zalesiania w XIX wieku. mającej na celu uratowanie Rio przed kryzysem wodnym i erozją. Dziś to zielone płuca miasta i dom dla licznych gatunków roślin i zwierząt. Good swimmer, and once he's dry, he's flying. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów było spotkanie z przyjaciółmi naszego przewodnika. Grupką małp, które wyraźnie go rozpoznawały. Miał ze sobą kilka bananów, którymi przekupywał je w zamian za pokazanie się na drzewach, co zapewniło nam bliskie spotkanie i mnóstwo śmiechu. Y en serio no he buscado otra salida, porque yo quiero ir a La Habana a cantar. Wieczorem wróciliśmy do miasta i wybraliśmy się na plażę Copacabana. Copacabana to jedna z najbardziej znanych plaż na świecie, tętniąca życiem zarówno w dzień, jak i w nocy. Zasiedliśmy w jednym z przyplażowych pubów, gdzie lokalni artyści grali brazylijską muzykę na żywo, a w powietrzu unosił się zapach grillowanych przekąsek i morskiej bryzy. Ten wieczór na zawsze zostanie w naszej pamięci jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Trzeci dzień rozpoczęliśmy na szczycie góry cukrowej Sugarloaf Mountain, skąd zazwyczaj rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama miasta i oceanu. Niestety, pogoda tego dnia nie była po naszej stronie, było pochmurnie, a momentami nawet padał deszcz. Mimo wszystko wjazd kolejką linową i sam klimat tego miejsca zrobiły na nas ogromne wrażenie. Mgła przesuwająca się między szczytami dodała całości pewnej tajemniczości, a widoki, choć nie tak rozległe jak na zdjęciach z przewodników, miały swój niepowtarzalny urok. To doświadczenie pokazało nam Rio z innej, surowej i spokojniejszej strony.
Potem zwiedziliśmy katedrę w Rio de Janeiro. której nowoczesna, stożkowa architektura i imponujące witraże robią ogromne wrażenie na każdym odwiedzającym. Z zewnątrz przypomina nieco piramidę Majów, A w środku zachwyca ogromną przestrzenią i 4 witrażami sięgającymi aż 64 metrów wysokości. Ciekawostką jest to, że świątynia może pomieścić aż 20 000 osób. Dame la comida buena, chicharrones, papitas fritas. Dame Następnie udaliśmy się do kolorowych sodów Celaronu. Artystycznej mozaiki z ponad 2000 płytek ceramicznych z całego świata. Stworzonych przez chilijskiego artystę Jorge Celarona przez ponad 20 lat. negro, comida rica. Ay, tú sabes, mami. Ja, vamos pa' allá. Dzień zakończyliśmy u stóp imponującej statui Chrystusa Zbawiciela, symbolu Rio i całej Brazylii. Ten majestatyczny pomnik ma 30 metrów wysokości, A jego rozpostarte ramiona mierzą aż 28 metrów. stanowią znak pokoju, nadziei i ochrony dla mieszkańców miasta. Niestety, i tym razem pogoda nam nie dopisała. Gęste chmury przesłaniały widok na miasto, a momentami statua niemal znikała we mgle. Choć nie zobaczyliśmy panoramy Rio w pełnej krasie, to mistyczna atmosfera i cisza panująca na szczycie sprawiły, że wizyta miała swój wyjątkowy charakter. Statua została uznana za jeden z nowych 7 cudów świata, a do jej budowy użyto specjalnego rodzaju stiatytu, kamienia mydlanego, który jest odporny na ekstremalne warunki pogodowe. Następnie wybraliśmy się do restauracji Caretao, miejsca, gdzie można jeść do syta i delektować się pysznymi, brazylijskimi smakami bez końca. Kolejną przygodę rozpoczęliśmy przelotem helikopterem nad Rio de Janeiro. Zorganizowanym przez biuro Blue Sky Infinity Rio Experience. Już sam start był ekscytujący. Śmigłowiec uniósł się nad zatoką, dając nam zupełnie nową perspektywę na to niesamowite miasto. Z powietrza Rio wyglądało jak żywa pocztówka, Przelatywaliśmy nad słynną plażą Copacabana. której zakrzywiona linia brzegowa przypominała biały uśmiech otoczony turkusową wodą. W oddali mieniła się Ipanema, a między nimi gęsta zabudowa, dachy pokryte czerwoną dachówką i zielone zbocza wzgórz. Szczególne wrażenie zrobiły na nas fawele, które z góry wyglądały jak barwna mozaika ściśniętych domów, ciągnących się po stromych zboczach. Widać było kontrast między nowoczesnymi dzielnicami a tymi bardziej chaotycznymi, ale też pełnymi życia enklawami. Kulminacją lotu był przelot wokół statui Chrystusa Zbawiciela, która, mimo ogromu, z tej perspektywy wydawała się jakby zawieszona w powietrzu. Krążyliśmy wokół niej, mając niemal wrażenie, że można dotknąć rozpostartych ramion. To jedno z tych doświadczeń, które zostają z człowiekiem na zawsze. Następnie wyruszyliśmy w stronę słynnej Pedra do Telegrafo, skały, z której rozpościera się spektakularny widok, a zdjęcia sprawiają wrażenie, jakby wisiało się nad przepaścią. Niestety, nasza wyprawa przybrała nieoczekiwany obrót. Taksówkarz wysadził nas w środku faweli, czyli jednej z gęsto zabudowanych dzielnic Rio, często uznawanych za mniej bezpieczne. Przez chwilę poczuliśmy się nieswojo, nie mogliśmy znaleźć właściwej drogi ani wrócić do głównej trasy. Informacje z internetu mówiły o możliwym ryzyku w takich miejscach, co tylko potęgowało napięcie. Ostatecznie nie dotarliśmy do celu, ale ta przygoda zdecydowanie zapadła nam w pamięć, pokazała inną, bardziej surową twarz Rio. Po drodze zatrzymaliśmy się na spokojnej plaży Praia H, ukrytej między zielonymi wzgórzami, z dala od miejskiego zgiełku. To ulubione miejsce surferów i mieszkańców Rio, Którzy chcą odpocząć od tłumów i hałasu Copacabany czy Ipanemy. Plaża zachwyciła nas swoim naturalnym pięknem, dzikim krajobrazem, miękkim piaskiem i wysokimi falami rozbijającymi się o brzeg. W porównaniu do innych plaż w Rio tutaj panowała niemal medytacyjna cisza.
Wieczorem wróciliśmy na plażę Copacabana, gdzie spróbowaliśmy tradycyjnego brazylijskiego drinka caipirinha. Przygotowanej z trzciny cukrowej, limonki i cukru, idealnego na gorące wieczory. To właśnie tu, wśród szumu fal i migających świateł miasta, poczuliśmy prawdziwy rytm życia Rio. Kolejny dzień spędziliśmy spacerując wzdłuż plaży Copacabana. Zatrzymaliśmy się w przyplażowych barach, gdzie przy dźwiękach lokalnej muzyki delektowaliśmy się orzeźwiającymi napojami i klimatem miejsca. Ciepły piasek i słońce zachęcały, by po prostu się zrelaksować i chłonąć atmosferę. Plaża tętniła życiem. Tysiące ludzi, turyści i mieszkańcy, wszyscy zanurzeni w rytmie tropikalnego wypoczynku. A wieczorem nietypowe zjawisko dla ludzi, którzy mieszkają w Europie. Księżyc przemieszcza się z prawej do lewej strony. Następnego dnia wybraliśmy się do imponującej Real Gabinete Portugués de Leitura, jednej z najpiękniejszych bibliotek na świecie, która jest prawdziwą perłą architektury neogotyckiej. W środku można znaleźć nie tylko rzadkie i cenne książki z zakresu literatury portugalskiej, historii, sztuki i nauki, ale także unikalne rękopisy, stare mapy i dokumenty. Biblioteka pełniła i nadal pełni ważną rolę kulturalną, będąc miejscem spotkań pisarzy, intelektualistów i artystów. Real Gabinete Portugués de Leitura zyskało popularność także w mediach społecznościowych, stając się modnym miejscem wśród influencerów i fotografów, którzy przyjeżdżają tu dla niesamowitych zdjęć w neogotyckich wnętrzach. Następnie odwiedziliśmy futurystyczne Muzeum Jutra, Museu do Amanhã, zaprojektowane przez słynnego architekta Santiago Calatrava. Jego nowoczesna konstrukcja symbolizuje Rio i inspiruje do refleksji nad przyszłością. Muzeum oferuje interaktywną podróż przez 5 głównych obszarów: kosmos, Ziemia, antropocen, jutro i my. Po opuszczeniu muzeum byliśmy świadkami nieprzyjemnej sytuacji. Kilkanaście metrów od nas, na przejściu dla pieszych, stała kobieta z telefonem w ręku, czekając na zielone światło. Nagle podjechał do niej mężczyzna na rowerze i błyskawicznie wyrwał jej telefon. Nim zdążyła się zorientować, sprawca był już kilka ulic dalej. Rio zachwyca swoim pięknem, ale przypomina też, że potrafi być miejscem niebezpiecznym. Zatrzymaliśmy się na plaży Botafogo. W spokoju i ciszy podziwialiśmy widok na Górę Cukrową, chłonąc atmosferę tego wyjątkowego miejsca. Niestety zaczęło padać i musieliśmy się szybko ewakuować. W drodze powrotnej, czekając na metro, spróbowaliśmy brazylijskiego przysmaku coxinha. To panierowane i smażone ciasto w kształcie kropli, wypełnione soczystym kurczakiem. Ostatniego dnia wybraliśmy się rano coś zjeść, by nabrać energii przed kolejnym spacerem. Następnie ruszyliśmy w stronę Fort Copacabana, zabytkowej fortyfikacji wojskowej, która dziś mieści Muzeum Wojskowe i oferuje przepiękne widoki na ocean oraz panoramę Rio. Następny tydzień spędzimy w Ameryce Południowej, w Peru. Przeżyjemy niesamowitą przygodę w malowniczej oazie Huacachina i przejedziemy się specjalnie przystosowanym do jazdy po piasku pojazdem. Przemierzymy majestatyczne Andy i wyruszymy na wyprawę na Górę Tęczową. Wybierzemy się do Machu Picchu i Ollantaytambo, gdzie zobaczymy budowle stworzone przez UFO. A także spróbujemy świnki morskiej, tradycyjnego peruwiańskiego dania. Dzięki, że zostaliście do końca i jak zawsze do następnego razu.